Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Dzień dobry, kochani słuchacze. Zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, chcielibyśmy Was o coś bardzo szczerze poprosić. O chwilkę uwagi. W ostatnich tygodniach dostaliśmy na naszym kanale 2 bany. Kilka naszych filmów zostało automatycznie usuniętych i przez pewien czas nie mogliśmy publikować nowych treści. Stało się tak z powodu materiałów dotyczących małpek wykorzystywanych w internecie. To bardzo trudny temat, pełen emocji i bólu. I choć chcieliśmy mówić o tym głośno, algorytmy zareagowały tak, jak zareagowały. Dlatego chcemy Was przeprosić i jednocześnie uspokoić. Stworzyliśmy drugi, osobny kanał, przeznaczony wyłącznie do materiałów o małpkach. Tam będą pojawiać się wszystkie filmy i treści związane z tym tematem. A ten kanał, ten, którego teraz słuchacie, pozostanie już tylko i wyłącznie domem Kundel Podcastu. Miejscem spokojnym, bezpiecznym, takim tylko dla Was. Tu nadal będziemy rozmawiać o psach, zwierzętach, emocjach, opiece, miłości i doświadczeniach z kundelkowego domku. Dziękujemy, że jesteście z nami mimo tych zakrętów. A teraz wracamy do naszego świata psów i do pytania, które powtarza się jak bumerang. Dlaczego psy zjadają odchody? Kiedy patrzymy na psa, widzimy towarzysza, przyjaciela, istotę, która śpi na kanapie, merda ogonem, czeka przy drzwiach. Ale każdy pies, nawet ten najbardziej rozpieszczony, nosi w sobie całą bibliotekę dawnych instynktów, takich, które kiedyś były koniecznością. I jednym z nich jest właśnie koprofagia, zjadanie odchodów. Żeby to zrozumieć, warto cofnąć się do czasu, kiedy psy żyły w norach. Suka matka musiała dbać o to, by żaden zapach nie zdradził obecności jej młodych. Zjadanie odchodów było formą ochrony, nie obrzydliwością, instynktem przetrwania. I echo tego zachowania wciąż potrafi pojawić się w dorosłym psie. Ale to nie wszystko. W kundelkowym domku widzimy, że psy często robią to z powodu stresu. Nowe miejsce, nowe psy, nowe dźwięki. Pies próbuje uporządkować swój świat tak, jak potrafi, czasem sprzątając po sobie. To dla niego sposób na uspokojenie chaosu. Bywa też, że powód jest banalny – nuda. Pies, który nie ma bodźców, zaczyna szukać ich sam. A pamiętajmy, dla psa świat to przede wszystkim zapachy. Odchód jest dla niego pełen informacji o zdrowiu, diecie, emocjach innego psa. To jak pachnąca książka. I niektóre psy chcą ją nie tylko przeczytać, ale też wziąć do pyska. Czasem to kwestia przyzwyczajenia, wyniesionego z poprzedniego miejsca. Czasem zachowanie przejęte od innego psa. Psy uczą się od siebie błyskawicznie i nie zawsze uczą się rzeczy, które nam się podobają. Dopiero gdy połączymy to wszystko w całość, zobaczymy, że zjadanie odchodów to nie obrzydliwe zachowanie, ale komunikat. Sygnał, który pies wysyła swoim językiem. Ale przejdźmy do sedna. Pytacie, co zrobić, gdy pies zjada odpady. To jedno z najczęściej zadawanych pytań. I odpowiedź, choć spokojna i prosta, zaczyna się zawsze tak samo. Najpierw oddychamy. Pies nie robi tego złośliwie, nie robi na przekór. On po prostu próbuje poradzić sobie ze światem po swojemu. Potem wprowadzamy zmiany. Nie listę zasad, ale sposób życia. Najważniejszy jest ruch. Pies, który ma gdzie spalić energię, rzadziej szuka alternatyw. Węszenie, tropienie, dłuższe spacery – to wszystko wycisza emocje. Ogromnie pomaga praca nosem. Mata węchowa, zabawy w szukanie, chowanie smaczków. To jest dla psa jak reset, jak terapia, jak powrót do równowagi. Rutyna daje psu poczucie bezpieczeństwa. Pies, który wie, co go czeka, nie musi uspokajać się odchodami. Jest jeszcze coś, o czym ludzie często zapominają. Bliskość, obecność. 2 wieczory przy człowieku potrafią zrobić więcej niż drogie suplementy. A skoro o suplementach mowa,
One czasem pomagają, ale tylko wtedy, gdy problem jest zapachowy. Jeśli powód jest emocjonalny, żaden proszek tego nie zmieni. Czasem, jak żartujemy, kupa zdrowsza niż ten lek. Jeśli zachowanie pojawia się nagle albo jest intensywne, wtedy warto skonsultować się z weterynarzem, żeby wykluczyć problemy trawienne czy pasożyty. Na koniec kilka najczęściej zadawanych pytań. Krótko, miękko, bez punktacji. Czy zjadanie odchodów jest normalne? Tak, częstsze niż myślimy. Czy jest groźne? Zwykle nie, ale może przenosić pasożyty, więc warto temu zapobiegać. Czy to choroba? Rzadko. Czy leki działają? Czasem, ale tylko w określonych przypadkach. Czy można psa tego oduczyć? Tak. Kiedy pies odzyska równowagę, poczuje się bezpiecznie i będzie miał zajęcie, zachowanie zwykle znika. Mam nadzieję, że te kilka minut pomogło Wam zrozumieć, że to żaden problem. I uwierzcie mi, Wasze psy mogą Was zaskoczyć jeszcze nie raz. Dziękujemy, że byliście dziś z nami. Każde zachowanie psa to komunikat, każdy komunikat ma swoją historię, a my jesteśmy tu po to, by te historie czytać z czułością. Do usłyszenia w kolejnym Kundel Podcaście. Miłego dnia, kochani. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, kliknij łapkę w górę i zostaw komentarz. Dzięki temu nasz Kundel Podcast trafia dalej do ludzi, którzy naprawdę go potrzebują, a my możemy tworzyć kolejne, coraz lepsze treści. Dziękujemy, że jesteście z nami.